No, także siemanko, jestem tutaj z Mordenem z Postapokaliptycznie przez świat w tym ośrodku wypoczynkowym, w którym już byłem, nie wiem, 4-5 razy, naprawdę dużo razy. I dzisiaj zrobimy tutaj nockę w bardzo fajnych śpiworach od Combat.pl, które za chwilę zobaczycie, oraz sobie zjemy takich parę rzeczy od Kolba.pl. Też mamy mówić coś o gazach pieprzowych i tak dalej. Achtung. Achtung. Mam nadzieję, że nic nas nie zaatakuje. Ale no, gaz się przyda, bo jeszcze jakiś dzik tutaj wleci, będzie chciał nam te chatki porozwalać. Bo tych chatek jest 40 i jak pokażę Wam te różne rzeczy, to wybiorę się na poszukiwanie domku, no bo Morden będzie miał ten zielony, a ja poszukam innego, żebyśmy mogli się jeszcze, nie wiem, łączyć przez krótkofalówki, a też zrobię małe odpalanie, potem pobawimy się trochę ogniem, ale ostrożnie oczywiście, domki będą całe, także zapraszam. Zapraszamy. Jako że byłem w tym ośrodku nieraz, tutaj wspomogę się urywkami nagrań z Melonem z Urbex Team Kwidzyń, do których serdecznie zapraszam, linki w opisie i w karcie u góry ekranu. Byłem tam raptem tydzień temu, więc dużo się nie zmieniło. A, to jest taki podwójny, w sensie podwójny, no. Patrz, nawet są tam jakieś kapcie czy coś. Jezu. Jakieś damskie ładne, No. z motywem kwiatowym. Motywem, kurna, motyw. Motyw plastikowy kwiat. Jak cały PRL był plastikowy. A teraz jest z dykty. Teraz jest ciekawy sposób wykorzystywania kibla. No. To jest kolejny domek, ale ten no, nie wygląda zbyt dobrze. Wydaje mi się, że ten będzie dostępny. Jako drugi najlepszy to jest ten. Zresztą widać, że jest nawet do kupienia. Także bierzemy ten domek. No, także jestem w środku. Generalnie sprawdzałem i powiem szczerze, że ten domek wygląda całkiem nieźle. Po pierwsze ma instalację, którą będziemy mogli uruchomić. No już tak, no u mnie musi coś być włączone. Są łóżka w całkiem niezłym stanie, więc myślę, że będzie można się na nich przespać. Morden ma swój domek, o tym powiem dlaczego. Jest tutaj łazienka, no taka namiastka, tak na dobrą sprawę, z której i tak raczej nie będę korzystał. No i jest to pomieszczenie, do którego już przyniosłem kilka rzeczy. Mam EcoFlow, mam bardzo fajny śpiwór. Jest jeszcze w folii, dopiero jeszcze nie rozpakowany. Tak jak mówiłem o prądzie, no jako domyślacie się, że tutaj są żarówki po prostu takie zwykłe, więc wziąłem z domu kilka, po prostu 2 sztuki LEDowych, a już jak się bawić, to się bawić. Dobra, woda niech się gotuje. No w sumie będzie takim trochę wyznacznikiem czasu, jak szybko odpalimy tutaj prąd. Jest jakieś światełko, są kabelki, na szczęście nikt ich nie ukradł. Mamy włącznik puszki, więc teraz wystarczy znaleźć, wiesz, gdzie jest skrzynka z bezpiecznikami, stacja zasilająca i stanie się światłość. Widzisz, tutaj są bezpieczniki. Po śląsku zicherungi. Zicherungi, tak? Ja. Kurna, to wygląda, brzmi jakby tam miało naprawdę coś się upiec. To pewnie odpowiadało za jakąś termę, która tu była, nie będzie nam potrzebne totalnie. Ale... Czyli co, jedno jest do gniazda, właśnie... a drugie jest do światła? Nie, zobacz. Czy to jest Tutaj pewnie terma była do tego. Normalnie w tych dużych rozdzielnicach jest oddzielne neutralne, a wiesz, a tutaj w tej chwili nie mamy. Musielibyśmy to jakoś ściągnąć. Niby to powinno schodzić. A, tu jest, dobra, widzisz. Ja to myślałem, że to jest taka pusta podkładka. Nie, ja my takie mamy w domu w piwnicy. A, no to widzisz, no to ja jestem, no nie miałem takiego i tutaj już kurna szarp. No to już taka prehistoria jest, bo to podejrzewam jakieś lata 70. albo nawet i wcześniej. Tu mamy na zewnętrznej części oprawki wyjście. Tutaj dochodzi napięcie z zewnątrz. Niebieski to jest neutralny, więc tutaj się łapiemy jakiegoś jednego neutralnego. Jeszcze przewody są aluminiowe. I już widzę, że jest słaby styk nawet na jednym, bo się wysunął. Patrzcie, gdzie tu mogę się złapać, żeby mi ten krokodylek po prostu zwyczajnie nie wypadł. Ten idzie tam, więc ten idzie w drugą stronę.
To jest fajnie, że zasilam też gniazdko, więc jakbyśmy mieli ładowarkę do telefonu czy coś, to by poszło. Włączamy stację. Weź kliknij jakiegoś. No. Stała się światłość. Tak, no. Spróbujmy tutaj włączyć. Świeci się tylko jedno. Woda nam się Woda nam się zagotowała. No, też można to wyłączyć w sumie. Może się będziesz śmiał, ale stwierdziłem, żeby to dłużej podziałało, to ogarnąłem żarówki lodowe. Więc je sobie po prostu tutaj wymienię. To wyłączę? No, może wyłączyć. Dobra. O, Ja nawet nie korzystał z tych kloszy, będzie więcej światła. no. Więc tutaj zamienię. Jaka cieplusia fajna. Ale chyba nie były zbyt dużej mocy, to jest... A nie, 40 W. Jednak. Co w Więc- tamtych czasach to była niedużej mocy. No, Były setki i... no. Od razu ile więcej światła. To samo zróbmy w tym pokoju, w którym będę spał. No i możesz włączyć. No i ekstra. Co, gasimy to? No możemy zgasić. Na bok jest taki przełącznik przysuwany. No. Mamy światło, więc od razu jest przyjemniej. Najfajniejsze jest to, że stacja pokazuje, że będzie działać 14 godzin. To masz 2 noce jak nic. No. Nawet więcej, bo i tak przecież tam noc byś nie świeci. No nie, no. O kurczę, ale to łóżko jest mięciutkie. Mam nadzieję, że nic tam nie ma w środku. Generalnie, żeby było mi ciepło, to od firmy Combat.pl. W ogóle link macie w opisie i dodam od razu, że tam też jest rabat 10%, o ile się nie mylę. Wszystko jest w opisie, więc tam koniecznie zajrzyjcie, bo możecie też zgarnąć jakieś inne produkty. Mam taki śpiwór. Sleeper Extreme. No i generalnie, co jest tutaj fajne, to jest on do minus 7 stopni, tak komfortowo, a tak, że tak powiem, ekstremalnie do minus 12. Ale co jest też najważniejsze, to on jest długości dłuższej niż 2 metry. Jak ja mam 2 metry tam z hakiem, no to takie 220 cm robi robotę, ponieważ no co szukałem jakichś śpiworów, no to niestety one były z reguły krótsze. No ja się nie mieściłem, a chciałbym się zmieścić. Już pomijam fakt, że to łóżko jest krótsze, ale z tym jakoś sobie poradzę. To co? Rozkładam w takim razie i zobaczę, jak to się tutaj prezentuje. Tylko myślę, że nie chcę siedzieć tak na tym jednak. Mam takie worki. No, to wezmę te worki w takim razie, o których mówiłeś i rozkładamy. Jest, kurna, no. Musiał jakoś tak spać. No wiem, po skosie, no. Się do tego przyzwyczaiłem. Ale najfajniejsze jest to, że się zmieszczę i tak. No. Jest spanko, jak egzotyczny menel, bo tutaj wiesz, no bogatości. Jest basen. Tutaj. Tak, tu są łazienki, a tam dalej jest ten warsztacik, do którego właśnie chcemy iść. To są chyba bodajże te drzwi. Albo to było tutaj? Do któreś z tych. I tam właśnie pamiętam, że była taka farelka, jakieś kabelki, inne rzeczy. Spróbujemy coś stąd pożyczyć i z użyciem tego po prostu no, rozpalimy ogień prądem. Tutaj mamy ten warsztacik. No ja myślę, że do rozpalenia to już można było widać, było to widać na filmie Urbex Inquisition, więc myślę, że wezmę to. Nie będę tego oczywiście rozbierał. No ale to już ktoś chyba ten kabel ugryzł, że tak powiem. Bo pomyślałem, że możemy użyć drutu oporowego, który jest tutaj, ale żeby wiesz, nie psuć tej rzeczy, to po prostu wezmę krokodylkami, podepnę się do jego fragmentu, podłączę do źródła zasilania i wtedy on się... I potem odłożymy to z powrotem. Dokładnie tak. Tutaj w ogóle są jakieś oprawki, inne rzeczy. Myślę, że taką oprawkę moglibyśmy sobie pożyczyć, bo ty mówiłeś coś, że masz jakieś żarówki, takie rozbite czy coś, a ty w ogóle żarówka... Jest, ale no mam takie same. W ogóle jak sobie weźmiesz taką ceramikę, No, to tutaj na tej krawędzi możesz ostrzyć nóż. Jest A, taka o ostrzałka kurczę. jak ceramiczna, tak samo jak masz kubek Aha. ceramiczny i z drugiej strony jak go obrócisz, to tam gdzie on A, stał w piecu tak, i on wtedy nie jest jakby ten, i on taki nie jest tam połysk. pokryty tym szkliwem, tylko jest Aha, ten i okej. można na tym ostrzyć nowe. O kurna. Też jakaś ceramika jest. To ja przegram. Aha, właśnie, to może jest od dołu bezpiecznika, co jest zwykle. Papier ścierny. Aha. Czy jakieś takie mocowania, czy coś. Liny jakieś. To jest jakaś lampa sadowa w ogóle, bez statecznika i tak dalej, ale przydałoby się jakiś po prostu
Kabelki Gładko jeszcze. palny, to też jest coś, co mogłoby być podpałką. Aha, kolejna żarówka, To masz jakieś... skrętki i tak dalej. No myślę, że jak sobie weźmiemy jakieś 1-2 druciki, to się chyba nikt nie obrazi, bo pewnie złomiarze ich nie zabrali, bo były za cienkie. Chciałbym zielony wziąć, żeby był go urbexowy. O, dobra, mam drucik jeden. Jak w ogóle może to jest jakieś narzędzie? Było pewnie. O, no. Jeszcze widać, że to jest jakaś Makita. No właśnie tak tak. A chociaż tak taka, wygląda przynajmniej taka teoretycznie, nie? Makita bez logo. Także zabieramy to i teleportujemy się do domku. Dobra, w takim razie pobawimy się trochę w rozpalanie ognia. Spróbuję przy użyciu właśnie tej takiej nagrzewnicy, farelki. To jest chyba w ogóle, nie wiem czy to nie była suszarka do rąk, czy coś w tym stylu. Może tu był jakiś uchwyt i to było przymocowane. Ale nie, wiesz co, to jest raczej farelka, bo tu masz te tych przełączników na pewno na Może i tyle. farelka. No dobra, mamy tutaj drut oporowy i pomysł jest taki, aby przy użyciu akumulatora od takiej lampy do wideo rozgrzać ten drucik i coś w nim podpalić. Na pewno w przypadku takiego akumulatora jest jeden malutki minus, ponieważ one w środku mają moduł BMS, który przy zbyt dużym poborze prądu odetnie zasilanie, więc żeby mieć jakby bez limitu, musielibyśmy rozwalić ten akumulator, ale na szczęście mamy jeszcze akumulatorki od latarek, które są surowymi akumulatorkami, nie mają żadnych ograniczeń. No, mają ile mogą wytrzymać takiego dłuższego zwarcia, ale tutaj nam chodzi dosłownie o chwilę, więc nie będziemy katować baterii. Wybiorę kawałek tego uzbrojenia, coś wyciągnę ten drucik, wepnę się powiedzmy tutaj. W razie wezmę taki fragment. Myślę, że te 7 V z tego akumulatorka to powinno to rozżarzyć. Dobra, próbujemy. Nic się nie dzieje. BMS nie odcina, bo wiesz, iskrzy się za każdym razem. Czyli myślę, że... skrócimy? Tak, skrócimy, żeby zmniejszyć jeszcze jego opór, ale zapachniało takim rozgrzanym drutem. Więc ciekawe, jak bardzo możemy się posunąć co do tutaj tego zwarcia. Patrz. Coś... Patrz! To się tak się... Krokodylek się topi. Dobra, trudno. Wow, jak szybko. I najlepsze jest to, że układ nie wyłączył tego. Czyli farelka to jak znajdziecie i macie troszkę prądu, To nawet może być akumulator samochodowy. no to trzeba tylko większy fragment wziąć. Aha. Wtedy będzie poszło. Nie sądziłem, że tak szybko się uda, wiesz? Po prostu parę ten. Fajny pomysł. No. Dobra, ten mamy, farelkę odłożymy i następnie ona trafi w to samo miejsce. Jak znacie to miejsce, możecie sprawdzić, czy tam się znajduje. Z drucik zostawimy na koniec, a teraz spróbujemy zrobić ten sam patent, tylko z żarówką. Trzeba byłoby ją zbić. O! Rozpalanie drucikiem i żarówką możecie znaleźć już wkrótce na kanale Mordena. Zachęcam do subskrypcji postapokaliptycznie przez świat, aby nie przegapić tego filmu. Teraz czas, aby Morden pokazał kilka klasycznych sposobów na rozpalanie ognia. Zostańcie koniecznie. Już tu mam zwęgloną kubę, zwęgloną pałkę wodną i zwęglony jeans. Tylko to się zrobiło węglem drzewnym. Tak, i Czyli cel będzie, działa to żeby- w ten sposób. No. Łapię to tutaj, Łapie, widać. że jak Czarna, przyłożysz czarna. sobie krzesiwo, O, został żar na nim. O kurna. i teraz na przykład masz, na przykład weźmiemy sobie trochę waty. Powinny być na przykład suche trawy. Aha. Łapiesz to sobie tak. Ale widać już płomień momentalnie jak machasz. Poszło. I rozpalasz i dokładasz patyków. Od razu mam łzy w oczach od Tak, dymu. bo tu jest trochę dymu. Tak, nie pomyślałem o tym, Że tak od jednej iskry. A to pudełko jest po to, że na przykład masz jeans, masz koszulkę bawełnianą, tniesz sobie takie kawałki No. i wkładasz to do ogniska zakręcone. Tutaj jest taki mały otworek i tylko się ten dym taki wydobywa. On w ogóle też sam z siebie się pali, ten gaz, który jest wytwarzany. Bo generalnie drzewo jako takie się nie pali, pali się gaz drzewny. I drzewo się zamienia w ten gaz drzewny i on jest palny. Więc tutaj mamy taką opcję, na przykład do krzesiwa, którego akurat dzisiaj nie zabrałem, tak zwane krzesiwo tradycyjne, kowalskie,
Jest to po prostu krzemień i kawałek twardej stali, gdzie... Ale to w sumie widać, że jak ten materiał już tam został I że on się tu węglony. dalej... Tak, ale że wiesz, tak na sprawę upadło kilka iskier tylko na to. I moment, wiadomo, że teraz się na to dmuchało i tak dalej, żeby się jak najszybciej zapaliło, ale widać, że To jest, wystarczy jak niewiele masz tą tak naprawdę. iskrę, to przez długi czas utrzymuje ci właśnie ten żar, że jeszcze masz czas, żeby coś tam... No to co? Co powiesz? gotujemy? Wiesz, to jest liofilizowane Liofood z kolby żarcie. Generalnie ten typ jedzenia powstał na potrzeby programu kosmicznego amerykańskiego. Czyli Nie ma tu też- żadnych konserwantów i tak dalej, tylko trzeba dodać gorącej wody. Otwieramy, trzeba wyciągnąć. A, czyli to nie jest przyprawa jak To nie zupka jest chińska. Dobra. I teraz sobie musisz to wymieszać. Nie dość, że to tak pachnie, to mam jeszcze czekać 10 minut, żeby nie zjeść szybciej. Kurczę. Ale wiesz, jest bez gotowania, tylko wrzątkiem zalewasz i jest to Nie, wygodne to w terenie. już mi się podoba, bo naprawdę zapach był bardzo fajny. To będzie moje pierwsze jedzonko, więc A tak z reguły jak idziesz na urbex, zabierasz jakieś żarcie ze sobą? Co zabierasz? Pewnie jakieś kanapki, coś takiego? zabieram pieniądze i jadę gdzieś po drodze zjeść jakiegoś kepsika Aha, czy coś, okej. no to więc tak wygląda. Pamiętam jak, nie wiem, jakieś 3 lata temu byłem w MR-u i po prostu taki znajomy, który organizował cały ten wyjazd, no to wtedy no, zrobiliśmy zrzutkę i kupił nam dobowe racje żywnościowe jeszcze. Nie pamiętam, tej takiej polskiej firmy, która coś robi. Arpol pewnie. No tak, no. I pamiętam, że wtedy to jedliśmy i było naprawdę bardzo fajne. Też w ogóle się dziwiłem, że te racje żywnościowe są naprawdę smaczne. Przynajmniej akurat te, które trafiliśmy, te dania, które tam były naprawdę spoko. To na pewno jak to oderwę, to potem tego nie zamknę. Tak, ale... a jak nie oderwiesz, to zawsze możesz, nie wiem, zostawić sobie trochę na później, czy... Znaczy tak, ja podejrzewam, że nie zostawię tego na później, więc będzie tak. No, teraz trochę lepiej widać, no jak są też kawałki mięsa. Jest tutaj ogólnie, no, jest jedzenie, nie będę się, że tak powiem, rozwodzić na tym, co tutaj widać. No myślę, że każdy wie, jak takie coś mniej więcej może smakować. No i do dostania jest w kolbie w takim razie, więc amciu. Kurna, dobre jest. To jest w ogóle smakuje jak normalne jedzenie, takie właśnie zrobione tak. w domu, czy gdzieś nie ma... Ja bym jeszcze jakiś taki sosik tutaj dorzucił, taki chiński kurczę. Normalnie można jeść, konkurować z chińską budą. Nawet wygodne to łóżko jest, bym powiedział. Damy radę. Dobra, to dobrej nocy. No dobra, to dobranoc. No, a od razu zgaszę światło. No, także tak. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widać, chociaż jest teraz 7:14. Powiem szczerze, że jak na takie pierwsze spanie na urbexie, no to całkiem pozytywnie. Pozwolicie, że włączę światło, no bo mało co widać. Jest, no mimo tego, że jest 7, no to tutaj wkoło są drzewa. Można sobie odsłonić trochę tego okna. No i ta pogoda jest nie najlepsza w ogóle, tak cały czas mrzy. Cieszę się, że mimo tutaj jakieś dziury w tej jakby podbitce czy czymś, która jest no, pogięta jednak od wilgoci, to i tak dobrze tutaj nie kapie i nie śmierdzi tak no, wilgocią i tak dalej, bo w tych niektórych domkach no, to po prostu nie dało rady spać. Tutaj akurat było czysto i tak spoko. No, jest światło, jak w domu, od razu lepiej. A co do samego śpiwora, to powiem szczerze, że jeżeli chodzi o temperaturę, no ja akurat tak spałem, no w sensie no, oczywiście bez butów, no to moim zdaniem no to nie było źle, było po prostu nie czułem żadnego zimna, nic, więc było mi fajnie ciepło, ale to bardziej to łóżko robiło problemy, ponieważ jak ja jestem taki kurna długi, no to często wydawało mi się, że zaraz się zsunę z tego łóżka i to tak naprawdę mnie wybudzało. No i samo to nieprzyzwyczajenie, ja zawsze jak śpię, no to taki rozwalony na tym łóżku, a tutaj jednak śpiwór ograniczał trochę moje ruchy. Ale tak, no to spoko, temperaturowo jak najbardziej daje radę. Nie nagrałem tego, ale gadałem przed chwilą z Mordenem przez radio. GoPro się rozładowało oczywiście po tym, jak on się akurat odezwał, więc już nie biegłem wymieniać baterię, no żeby już też
nie wisiał, że tak powiem, na linii i nie myślał, że mu się krótkofalówka zepsuła. Ale ogarnę się tutaj, posprzątam to i lecę do niego, nagramy coś tam dalej. Także zwinąłem ten śpiwór, ale w ogóle co mi się przypomniało, bo zapomniałem to dodać w poprzednim nagraniu. Ale przyśniło mi się w ogóle, że właściciel przyjechał do tego ośrodka. Po prostu za porąbany sen, ale na szczęście nie było żadnej imby, tylko jakoś się tam dogadaliśmy, ale o matko kochana, ale to było dziwne, bo śniło mi się, że próbowałem dać znać Mordenowi, co tam się dzieje, bo ktoś tam się kręci i tak dalej, ale nie odpowiadał. Widocznie mój mózg w tym śnie nie był w stanie od razu stworzyć rozmowy przez radio, ale no dziwna sytuacja. Także już właśnie zawijamy się z tego ośrodka po przespanej nocce. Generalnie widzieliście na przebitkach jeszcze taki gaz pieprzowy Achtung od Kolbe. Można go kupić w Kolbie za 2 dyszki, więc dosyć tanio jak na taki podręczny gaz. I jeżeli chcecie go sami przetestować, no to znacie ten ośrodek, to za chwilę znajdę tu jakąś skrytkę i schowam ten gaz razem z wlepami dla jednego z Was. Tylko zdejmę tą oprawę. No. Także schowana. No, są domki. I to już jest koniec tego odcinka. Dajcie koniecznie znać, co sądzicie o takich nieszablonowych filmach. Pamiętajcie też o hashtag GoUrbex w komentarzu. Zachęcam do subskrypcji oraz zapraszam do Mordena. Dziękuję moim wspierającym, do których możecie dołączyć. Zerknijcie do opisu filmu. Do zobaczenia, cześć!